I upieczemy sobie ciasto szrek. Nie będzie proste, ponieważ do tego ciasta potrzebny jest sok kubuś zielony, którego nie da się nigdzie kupić, więc będziemy kombinować. Na początek pieczemy biszkopt. W misie mam 4 jajka. Dodajemy szczyptę soli i 3/4 szklanki cukru. I ubijamy jajka na puszystą masę. Potrzebujemy mieć dość niski biszkopt. Jeżeli nam wyrośnie za wysoki, to będziemy go musieli trochę przyciąć. Teraz dodajemy pół szklanki mąki tortowej i miksujemy na najwolniejszych obrotach. I pół szklanki mąki ziemniaczanej i miksujemy na najwolniejszych obrotach. I wystarczy. Dno blachy o wymiarach 24 na 24 cm wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180 stopni i przelewamy ciasto. Pieczemy przez około 30 minut w nagrzanym piekarniku z grzaniem góra-dół na drugiej półce od dołu. Biszkopt przykładamy do umytej blachy, wyłożonej świeżym papierem. Ciasto będzie bardzo wysokie, więc musimy zabezpieczyć brzegi, żeby nam się nie wylało. Teraz będziemy gotować budyń na soku kubuś. Według przepisu powinien być to kubuś zielony, ale jego w ogóle nie da się kupić, ale poradzimy sobie inaczej. Ja mam tutaj kubuś bananowy, jest najjaśniejszy, a więc najlepszy do przefarbowania. Potrzebujemy 1 litr tego soku, w butelce jest o wiele mniej. I tą brakującą część uzupełnimy wodą. Dolewamy tyle wody, żeby był akurat pełny litr. I teraz część musimy sobie oddać do kubeczka, w którym rozmieszamy budynię. To, co w garku będziemy gotować, a w tym mniejszym, rozpuścimy sobie 3 budynie. I 2 łyżki cukru. I mieszamy. Teraz, gdy budynie mamy już rozmieszane, zafarbujemy to. Możemy użyć farbnika spożywczego, na przykład doktora Edgara. Używałam go wcześniej. A teraz użyję takich amerykańskich farbników do jaj. To jest farbnik spożywczy. I mieszamy. Jeszcze trochę niebieskiego. I będziemy mieć piękny zielony kolor. I to już wystarczy. Już się gotuje.
Wlewamy naszą mieszankę, a potem na wolnym ogniu będziemy gotować tak długo, aż zgęstnieje. Nieprawda, że piękny, bagienny kolorek? Taki typowo szrekowy. A za to pięknie pachnie bananowy. I taki właśnie gorący budyń będziemy wylewać na biszkopt. Ale kolor jest genialny. Tego aparat nie oddaje. To trzeba na żywo zobaczyć. Trzeba to upiec. I już gęstość jest wystarczająca. Kończymy gotowanie i wylewamy na biszkopt. Odstawiamy na bok. Do rondelka wlewamy sobie 750 ml wrzącej wody i rozpuścimy 2 zielone galaretki. I gdy wszystko się ładnie rozpuści, to odstawiamy to do wystudzenia. A teraz, gdy budyń jeszcze nie wystygł, jest trochę ciepły, będziemy układać delicję. I odkładamy. Teraz czekamy, aż wszystko ładnie wystygnie, żeby potem to wszystko przykryć masą z bitej śmietany. Teraz przygotujemy galaretkę do bitej śmietany. Potrzebujemy 3/4 szklanki wrzątku. Wsypujemy 1 paczkę galaretki zielonej na przykład. I mieszamy. I teraz pozostawiamy do wystudzenia. Teraz będziemy ubijać 600 ml schłodzonej śmietanki 30 i w trakcie ubijania będziemy dodawać schłodzoną galaretkę. I zaczynamy. I już wystarczy. Bita śmietana jest gotowa. Ma taki lekko zielonkawy kolor, którego nie widać na filmie. Bardzo fajnie to wygląda. Trzeba upiec. I teraz ubitą śmietanę układamy na warstwie delicji. I wygładzamy ubitą śmietanę. Staramy się, żeby to było w miarę równe, ale i tak nigdy mi się to nie udaje. I chowamy do lodówki. Gdy galaretka nam już trochę wystygnie, też będziemy ją chować do lodówki i pilnować, żeby za szybko nie stężała, bo już lekko tężejącą będziemy wylewać na warstwę bitej śmietany. Gdy galaretka zacznie się ścinać, ostrożnie wylewamy ją na ciasto. I jeszcze z wierzchu możemy posypać wiórkami kokosowymi. Ja to zrobię później. Musi się trochę ciasto przechłodzić w lodówce. A potem jak już posypiemy wiórkami albo nie posypiemy, jak kto woli, najlepiej ciasto przechować w lodówce całą noc. Kroić będziemy jutro. Tak mniej więcej po pół godzinie w lodówce wyciągamy i posypiemy sobie wierzch wiórkami. I chowamy na całą noc do lodówki. Ciasto na drugi dzień. Ściągamy papier. Delikatnie. Ciasto wygląda wspaniale, a jeszcze lepiej smakuje.
ciasto Shrek. I ta śmietana, galaretka, coś pięknego. I jeszcze ten budyń na kubusiu. Widzicie? Zielony, zafarbowany. I pysznie bananowy. I delikatny biszkopt na dole. No i oczywiście ukryte delicje. Coś wspaniałego. Serdecznie polecam i życzę smacznego.